Cześć, włóczykije. Kiedyś dzieci grały w Piotrusia, w taką grę karcianą. Chodziło w niej o to, by do jednej karty dołożyć drugą pasującą obrazkiem. Na przykład do karty z ryciną starego nadwiślańskiego Torunia pasowałaby karta z piernikiem. No to popierniczę sobie raz jeszcze. W toruńskim Grodzie zatrzymywali się chętnie szyprowie i flisacy spływający z towarami Wisłą do Gdańska. Jeden z flisaków imieniem Iwo przysłużył się Toruniowi, bo uwolnił mieszkańców od plagi żab. Zaczarował je wszystkie grą na swoich skrzypkach i wyprowadził poza mury grodu. Tę legendę przypomina spiżowa statuetka Grajka na fontannie w rynku przy ratuszu. Flisacy nowicjusze, dla których był to pierwszy spływ, tu w Toruniu przechodzili fryce, takie flisackie otrzęsiny. Zbierali się ze starszyzną w karczmie pod Turkiem, wokół ogromnej beczki, na której siedział Bachus. Fryc musiał ucałować Bachusa w duży paluch nogi i spełnić toast. Jeden, drugi, trzeci. Lękaj, Frycu jeden! Lękaj! I całuj paluch Bachusa. No. A teraz masz i pij do dna. Alej, do dna, do dna! Nie mogę. Co? Nie mogę? Zaiste. Słabą głowę mają te młode Fryce. Beczkę z Bachusem można dziś oglądać w muzeum, we wnętrzach okazałego gotyckiego ratusza staromiejskiego. Zbudował go mistrz Andrzej, ale tylko do pierwszego piętra, bo na tyle zezwolili krzyżacy. Wyższe kondygnacje mieszczanie dobudowali później. W ratuszowych wnętrzach panuje dziś dostojna cisza należna muzeum, ale wieki temu było tu gwarno jak na targu. W przyziemiu znajdowały się sukiennice, ławy chlebowe i kramy rzemieślników. W XVII-wiecznym Toruniu działało około 50 cechów różnych branż. Jedną z toruńskich specjalności była sztuka intarsji. Rękodzielnicy układali tutaj z drewna całe obrazy. Przykładem są te ratuszowe drzwi. W toruńskim ratuszu znajduje się najstarszy poczet królów polskich. 24 portrety, od Bolesława Chrobrego po Stanisława Augusta Poniatowskiego. Poczet ufundowała Rada Miasta Torunia. Pierwsze portrety odsłonięto na przyjazd króla Władysława IV, który przybył tu zażegnać spór katolików z protestantami. Ten poczet polskich królów świadczy najlepiej o przywiązaniu Torunia do Rzeczpospolitej. Torunianie, szczególnie szczodrze, wsparli króla Kazimierza Jagiellończyka w wojnie 13-letniej z Krzyżakami. Wasza królewska mość zna, iż my biegli jesteśmy w sztuce handlu i rzemiosła, nie zaś w orężu. Więc niech chociaż pieniądzem wesprzemy Cię, królu, w wojnie z Krzyżakami, którą toczysz w słusznej sprawie. Królu mój, ależ się dzieje! Toruń znowu wpłacił do skarbca 20 000 grzywien. To 6 razy tyle, ile cały roczny dochód Krakowa. 18 razy tyle, ile ma rocznie Poznań. Toruń, wygraliście kolejny drewniany mieczyk. Wspierając króla Jagiellończyka, mieszczanie toruńscy mieli w tym swój interes.
Za wszelką cenę chcieli się wyzwolić spod ucisku krzyżaków, którzy byli dla nich konkurencją i którzy nieźle ich strzygli, pamiętając hołd złożony przez Toruń królowi Polski po bitwie grunwaldzkiej. W roku 1466 zakon podpisał z Jagiellończykiem traktat kończący wojnę 13-letnią, zwany Drugim Pokojem Toruńskim. Tę chwilę przedstawia monumentalny obraz umieszczony w sali mieszczańskiej ratusza. Pokój miał być wieczysty, a był wietrzysty, jak zwykle w relacjach polsko-krzyżackich. Najczęściej bywał tu Kazimierz Jagiellończyk, bodaj z 16 razy, a jego syn Jan Olbracht pozostał w Toruniu na zawsze. Przybył, by stanąć na czele wojska i ruszyć na wojnę przeciw krzyżakom, ale dopadł go paraliż. Wyzionął ducha w sali królewskiej toruńskiego ratusza. Ponieważ ciało władcy trzeba było zabalsamować, usunięto zeń trzewia, a mówiąc elegancko serce, i zamurowano je w filarze kościoła świętych Janów. Tak więc Gród Kopernika jest miejscem pochówku króla Jana Olbrachta, jego części. Historia pogrzebów królewny Anny Wazówny doczekała się finału już w naszych czasach. Najstosowniej prawić o tym w kościele mariackim. Halową, gotycką bryłę widać już z rynku. Nie ma wieży, bo zbudowano ją dla franciszkanów, a reguła tego zakonu żebraczego zabraniała wznoszenia wież w ich świątyniach, bo wieże to symbol bogactwa i pychy. W podziemiach kościoła spoczywają ziemskie szczątki królewny Janusi, jak ją pieszczotliwie nazywali poddani. Anna Wazówna należała do elity XVI-wiecznej myśli polskiej i znana była całej postępowej Europie. Ostatnia królewna z Jagiellonów. Ale protestantka. Co za wiedza, wykształcenie, osobowość. Ale protestantka. Na własny koszt wydała zielnik profesora krakowskiej akademii Szymona Syreniusza. Ba, sama uprawiała zioła i pomagała ludziom. Ale protestantka. I z tego powodu, mimo zabiegów króla Zygmunta Wazy, jego siostry Anny nie pochowano na Wawelu. Miała za to 3 pogrzeby. Jeden w Brodnicy, gdzie umarła, bo początkowo nawet w Toruniu jej nie chcieli, a później 2 w Grodzie Kopernika. Ten drugi, niezwykle uroczysty, odbył się na zakończenie prac konserwatorskich przeprowadzonych w kościele mariackim Anno Domini 1995. We wnętrzu świątyni odcisnęli swoje pieczęcie katolicy i ewangelicy, którzy przez prawie 200 lat użytkowali świątynię. Na epitafium piwowara Macieja Neisnera malarz umieścił panoramę XVI-wiecznego Torunia. Jest to najstarszy zachowany konterfekt grodu. Już się na perrorę zdobywał nową doktor, gdy postrzegł likwor przeźroczysty. Wódka to była, co ją zwą kminkową. Przy niej toruński piernik pozłocisty. Nawet książę biskup Ignacy Krasicki wspomniał o nim, opisując wojnę mnichów. Katarzynki. Według jednych nazwa pochodzi od imienia carycy Rosji Katarzyny II, dla której zamówiono w Toruniu pierniki podczas wojny 7-letniej, jeszcze przed rozbiorami. Mnie pasuje bardziej inna wersja. Otóż tajemnicę wypieku tych smaczności posiadła jedna z benedyktynek, Katarzyna. I to
Od tej Katarzyny, siostry zakonnej, wzięła się nazwa piernikowej formy. Gdzież ona jest? Siostrzyczko, Katarzynko, najmilsza z wszystkich siostrzyczek. Co się mi słysało? Pierniczki są tam. Powiedziałabyś, siostrzyczko, jak uczynić takie pierniczki, to pomógłbym ci. Mogłabyś sobie dzięki temu na wczasy wyjechać, poleżeć w ciepłych krajach, o. Nie mogę. A jak dałbym ci mieszek dukatów? Nie mogę. No dobra. A dałbym ci 2 mieszki. Nie mogę, za mało. Nie O, mogę. 3. 53. Niech będzie. 53. Weź miodu praśnego kwatę. I gorzałki, mocny połowę tego. Zagotuj wszystko, aż zgęstnieje. A potem imbiru, cynamonu, kardamonu, gałki muszkatołowej. Wszystko dobrze wymieszać. Dodaj potem mąki zetnej i etc. Siostro Katarzyno! Herfluchte. Znowu zasnął stary piernik. No i przepis na pierniki diabli wzięli. Nic straconego. Wystarczy przyjechać do Torunia i odwiedzić Muzeum Piernika. Tam przepis dostaniecie. Cześć, włóczykie.